To jest tak, płynie sobie gościu na rzece, na jeziorze. Płynie tym jeziorem, płynie, wypłynął na sam środek i nagle zaczął tonąć. No i co robi, nie? Panika. Macha skurcz gdzieś tam lewej nogi, prawej nogi. Jest ogólnie słabo. Zaczyna się gdzieś tam topić. Myśl, jak przyszła mu, taka myśl mu przyszła do głowy, żeby po prostu zwrócić się jako do Boga. Nie? Boże, pomóż, nie? No i tam krzyczy, nie? Boże, pomóż. A tu nic, nie? Niby nic się nie dzieje, nie? Po chwili nagle podpływa jakaś żaglówka. Gość już skacze z tej żaglówki. Zakłada na niego koło ratunkowe. Wyciągają go na tą żaglówkę. Reanimacja i tak dalej. Wyciągają go na brzeg. Gość dochodzi do siebie i mówi tak. I zobacz, Boże, nie. To zwykły Kowalski. Z daleka słyszał na żaglówce kapitan. Podpłynęli, żeby mnie ratować. Zwykły jakiś człowiek za burty wyskoczył, żeby mi pomóc. A gdzie ty, kurde, byłeś, nie? Wiesz, nie? A nagle tak gdzieś za chmurki Bóg się odsłania. A jak myślisz, kto ci to wszystko zorganizował, nie? Panie szefo, to jest Karol, już był tutaj, a to jest Sylwek z kolei. Proszę Panią, jak ja będę starszy, to też się nie będę golił, bo to dodaje powagi, wie Pani. Macie panowie, tam wszystko jest na karteczce. A, super. Koleżanka Dziękuję. wam zostawiła tutaj. No super. To jest karteczka. Dobra. Moja pierwsza przepustka w więzieniu, nie? No to wiadomo, każdy jak ma w ogóle przepustkę jeszcze po tylu latach, zderzenie z rzeczywistością, że nikt Cię nie pilnuje, jesteś w samopas, idziesz, no to każdy się wiadomo zachwyca, każdy już analizuje, ile może wypić, że jak przyjdzie, żeby był trzeźwy, albo jakaś impreza, albo tu znajomi i tak dalej, nie? No i pamiętam trochę zaskoczenie, bo się wychowawca mnie pytał, jak wróciłem, nie? Oczywiście na czas, nawet byłem przed czasem, jak zawsze, i się mnie pyta tak, no jak tam na tej przepustce? Ja mówię, no w porządku, piłeś coś? Ja mówię, no nie, no jak mogłem pić, mówię, nie? No co robiłeś? Ja mówię, no nie wiem, no spotkałem się z rodziną, mówię, pojechałem na taką spowiedź generalną. Mówię, jaką spowiedź? Ja mówię, no generalną taką z całego życia. On mówi, co ty mi tutaj i w ogóle życiem, już mnie nie chciał nawet słuchać, nie? Nie była to łatwa spowiedź. Była to mega ciężka spowiedź, to była najtrudniejsza spowiedź w moim życiu tak naprawdę. Byłem na nią przygotowany i myślałem, że to będzie takie pstryk, ale z każdym słowem tam w ogóle, z tą modlitwą, pomimo tego, że miałem akurat takiego spowiednika młodego i w ogóle to był przyjaciel Reni, gdzie podszedł do tego tak fajnie, super, taktownie. Teraz, ale zobacz, też może się załatwić. Zaproponowałam mu, że mam wspaniałego kapłana, który też gdzieś ma doświadczenie pracy, rozmowy z więźniami i może zechciałby skorzystać z tego sakramentu. No i Sylwek zgodził się. W ogóle Renia to też jest w ogóle magiczna osoba, wiesz, to jest taki trochę anioł mój, znaczy taki trochę nawet, taki duży, mega anioł w sumie, nie, bo to jest bardzo poznałem tą kobietę właśnie na pierwszy raz na spotkaniu, jak przyszła z łezkami, ojciec jak ją zaprosił, bo taka wrażliwa osóbka, ale taka też z pazurem, która, że tak powiem, też umie gdzieś tam asertywnie coś powiedzieć, nie? Na początku sobie pomyślałem w ogóle, nie no, to jakaś kobieta w ogóle z innej bajki, w sensie, no, ojciec mi ją tak tam gdzieś podrzucił. Ale też pamiętam, że
ona chyba przyjęła też rolę takiej matki. Ja nigdy Sylwka nie traktowałam jako potencjalnie mojego dziecka. Nie traktowałam go nigdy jako potencjalnie, nie wiem, mojego kolegi. Nie wiem, co to była za jakaś hierarchia. Ja po prostu starałam się mu towarzyszyć, starałam się mu coś powiedzieć, co ja widzę ze swojej strony, ale tak w takich relacjach może przyjacielskich. Renia rozmawia ze mną i mówi: Sylwek chciałby skorzystać z sakramentu pojednania. Więc do Zakopanego daleko, no i Renia jemu szukała spowiednika tamże. To było też niesamowite. Pamiętam, jak przyjechał ze swoją dziewczyną właśnie. Ja z tą dziewczyną siedziałyśmy obok w salce i gdzieś tam duchowo cały czas wspierałyśmy go, obejmowałyśmy modlitwą, aby to był taki dobry czas, taki naprawdę pojednania się z Panem Bogiem. I wyszedł, mówi po tej spowiedzi, jak nowonarodzony, szczęśliwy, bardzo wzruszony, bardzo przejęty. I widać, że to było takie prawdziwe, takie szczere. Udało mi się wyrzucić wszystko, bo tak nieraz tak w tych spowiedziach to było takie niedopowiedziane, albo po prostu te spowiedzi były tak sprytnie też wykombinowane przeze mnie, że niby coś tak powiedziałem, ale tylko tak ogródkowo, żeby nie opowiedzieć, nie daj Boże, tej historii. Ja bym powiedział, no kradłem, nie? Ale co kradłeś? Kogo okradłeś? No to już byłoby dla mnie to problematyczne, nie? Spowiada się ktoś tam i powiada, że ukradł. Coś ukradł, łańcuch. A co było na końcu łańcucha? Krowa. Aha, no właśnie, Ksiądz nieraz musi zapytać, no właśnie. jak coś jest przemycane. Tylko musisz na szlaku uważać, bo gdzież masz być tatą. Dziękuję. No tak. Zmykaj. No, dziękuję. Dobranoc. Jeszcze w więzieniu siedzieli też na takie dwie grupy. Na ludzi, którzy mają jakiś status przez swój charakter, jakiś tam przestępstw i w środowisku, kim tam byli. I też na majętność. Jeśli na przykład jesteś, krótko mówiąc, wiesz, nie masz takiego wsparcia z zewnątrz i nie masz nic, to jesteś nikim. Jesteś bezużyteczny tak naprawdę i wiesz, jest ogólnie słaba sytuacja. I wiesz, taki człowiek, który na przykład tak jak ja, 1,65 m, 7, nie? 1,67 m, niecałe 70 kg wagi, więc trzeba jakoś tam przetrwać. Trafiam tam jako 17-latek. Do dżungli, nie? Wiesz, do dżungli i każdy ma w dupie to tak naprawdę. Trafiłem akurat, pierwsza moja cela, to siedziałem z 3 gościami, którzy akurat siedzieli za morderstwo. Jeden takie trochę spektakularny, tutaj w Zakopanem, co oupił temu ojcu swoją tą skórę, ten scout, nie? Czyli świr. Jeden teściową rzucił do studni i siedziałem z tymi ludźmi, rozumiesz? Jako nas 17-latek. Wiesz, później gdzieś tam przerzucili na inną, wiesz, no to go przyszedłem w pierwszy dzień, to gościu sobie oko wydłubał na przykład, no takie epizody, nie? I wiesz, normalnie dom wariatów, wiesz, stary, zderzasz się i wiesz, ja trafiłem do pierwszy raz w pewnym sensie za bzdurę, stary. Wiesz za co? Za 10 zł trafiłem do więzienia, które ukradłem. Które ukradłem rzekomo. Że ukradłem gościowi 10 zł. Na dworcu w Krakowie, rozumiesz? Za 10 zł. Posadzili mnie, rozumiesz, z takimi ludźmi, rozumiesz, że... no nie. I rozpoznanie było po czarnej kurtce, stary. Że po prostu opis, wiesz, pasował do mojej osoby, nie? Ale nie mając jeszcze skończonych 17 lat, nie mogli mnie zamknąć do zakładu. Ale sąd mnie nie zdążył skazać jako nieletniego. I więc, kiedy skończyłem 17 lat, potraktowali mnie jako dorosłego. I za to dostałem warunkowe zawieszenie, za te 10 zł, na 2 lata na 5 lat.
a za tamto dostałem 3 lata z automatu. Dokonaliśmy takiego napadu tam niby, nie? Wiesz, taki do jakichś tam, no do domu żeśmy gdzieś tam wpadli. Najgorsza akcja, jaką odwaliłeś tam? O, najgorsza akcja, powiem Ci, najgorszych to chyba nie mogę mówić, ale wiesz, ale ogólnie były paskudne akcje, wiesz. Z perspektywy czasu też nawet nie mógłbym o nich mówić, wiesz, bo gdzieś to tam, jak to się mówi, po prostu tam to zostało, nie, wiesz. Socha Sylwester. Lat 22 w roku 2004. Później plus 11. 2015 Nowy Wiśnicz. Nikt z rodziny na mnie nie czeka. Takie zapiski były dawno. Nie na wolności 2019. Przyjechałem do Krakowa i wtedy tak na dworcu, bo tak wiadomo, taka radość, nie? Że jestem wolny w ogóle, nie? W ogóle mega zadowolenie po tylu latach i tak w ogóle, no wszystko było takie, no magiczne wręcz, nie? Od razu było takie zachłyśnięcie, nie? Ale po chwili przyszła taka, dotarła do mnie taka trochę rzeczywistość, nie? Tej betonowej dżungli, nie? Starej. Teraz zaczyna się hardcore. To już nie jest tak, że tam jak nie miałeś, to ci dali. Że miałeś ten dach nad głową, ten jakiś WIG, ten jakiś opierunek, że wiadomo, były to niskie standardy, ale jednak były. Dla mnie było kiedyś takim ogromnym zadziwieniem, kiedy na spotkaniu grupy postawiłem pytanie: wychodzisz na wolność i kto na ciebie czeka? Więc odpowiedzi były różne. Ktoś z rodziny, rodzice czy rodzeństwo, ale były wypowiedzi, które mnie szokowały wtedy, mianowicie: mam bliskich, ale nikt na mnie nie czeka. Wychodzę na wolność i nie mam dokąd się udać. Albo też rodzina mnie przekreśliła. Kiedy na przykład ze swojego, powiedzmy, domu też rodzinnego za wiele nie wyniosłeś dobrego, nie było tego ciepła, nie było tej miłości, nie było jakiegoś takiego zaangażowania, powiedzmy, ogniska domowego nie było, czyli po prostu byłeś jak ta szafa, nie? Jesteś, no bo stoisz, no bo jesteś tam, nie wiem, no bo jesteś, tak? Ale takiego rodzicielstwa i po prostu jakiegoś ojcostwa i tak dalej się tego nie odczuwało, czyli były takie kompleksy, nikt nikomu nie powiedział nigdy, że cię kocham, że nie wiem, żeby tam przytulić i tak dalej. Więc człowiekowi tego brakowało wszystkiego, nie? I cały czas człowiek czuł się taki niedowartościowany, był nikim, nie? Jak człowiek osadzony jest stłamszony przez różne sytuacje życiowe, tak? A jednak jest zawsze szansa wyjścia z tego wszystkiego, czyli szansa przyjęcia postawy twórczej i bardzo takiej bliskiej nam. Człowiek, jeden z nas. No, ciekawe było też była reakcja Sylwka, kiedy powiedziałam mu, no tak stosunkowo niedawno, że mój mąż jest, a właściwie był policjantem. Pamiętam, że Sylwek nie mógł w to uwierzyć. Dopytywał chyba z 10 razy, czy naprawdę, czy to prawda, jak to możliwe, że
że mój mąż policjantem, a ja przychodzę. Nie ma jakichś tam barier, że powiedzmy, nie wiem, ja jestem z jakiejś jednej strony całej tej sytuacji, a on jest z innej strony, tylko po prostu no, jesteśmy tacy sami. Zawsze jest potrzebne oparcie. To oparcie albo wprost ktoś ma w relacji osobowej z Chrystusem, albo oparcie w drugim człowieku. Sylwek miał to oparcie w Stefanii. W ojcu też. Kobieta więcej może niż ksiądz. Idąc w ogóle do tego więzienia i mówię tak, dziewczyna mnie na pewno zostawi, no bo po co jej jakiś rzezimieszek, tak? Teraz każdy szuka czegoś stabilnego, poukładanego i tak dalej, z jakimś jeszcze najlepiej majątkiem, nie? Jakimiś tam miłościami, które jak za bardzo tam nie posiadałem. Trafiłem na celę wieloosobową, bo zamknęli mnie przed świętami. No i 27, więc taki no trudny czas i tak sobie myślę, nie? Taki zdruzgotany, położyłem się na tym łóżku, paru akurat tam kolegów trafiłem, więc tam każdy coś dostawał od tych swoich bliskich, nie, tę paczkę, wszyscy podostawali jakieś te prezenty i tak dalej, no bo można było jeszcze te paczki dostarczać do zakładów karnych. No ja tak leżę na tym łóżku i taki zrezygnowany, w ogóle takiego miałem doła. I tak w ogóle patrzyłem, wszyscy się tam radowali, a dostałem tam pocztówkę na święta, ten ucieszony od mamy, ten od siostry, ten od kuzynki, no bo to wiadomo, że ludzie już byli doświadczeni, no to wysyłali już tam miesiąc wcześniej, nie, znając życie, nie, bo wiedzieli, że to tak długo idzie, nie, że najpierw idzie do zakładu, później musi wrócić do sądu i później z powrotem do zakładu i tak dalej. Więc każdy czuł tam, wiesz, tu jakaś choinki gdzieś tam sobie przystrajali, tu jakieś, wiesz, tu jakaś rybkę ktoś dostał, tu jakiegoś tam schabowego, wiesz, no i jakieś życie takie było, nie, a ja taki bez życia sobie myślę, kurde, nie ta moja dziewczyna w ogóle, jak jej mam w ogóle, czy ona w ogóle wie, gdzie ja jestem, no bo nie miałem jak ją w ogóle powiadomić. No i ja tak sobie leżę, nagle podchodzi klawisz, czyli wiadomo, strażnik więzienny i mówi, pan Sylwester, paczka. Ja sobie myślę, paczka? Kto mógł paczkę zrobić, wiesz, nie? No ogólnie, bo to najbliżsi tylko mogli robić paczki. No i idę po tą paczkę, nie? I tak patrzę. Ja mówię, ale to na pewno do mnie, patrzysz, takie dwie reklamowe, wypasione, wiesz, nie? Owocki, jakieś tam mięsko i tak dalej. Tak mi się od razu cieplej zrobiło, wiesz, nie? Ale tak z niedowierzaniem sobie myślę, no kto mógł wiedzieć w ogóle, że jestem w więzieniu jeszcze tam, wiesz, potem. I nagle on mówi tak, Sylwester, tam pyta mnie po imieniu, nazwisku, imię ojca, nie? Ja mówię, no tak, datę urodzenia, no tak, wszystko się zgadza, nie? Ja mówię, no to ja, no to do ciebie, nie? Ja mówię, ale przepraszam bardzo, ale kto tu jest nadawcą tej paczki, bo tak ten, nie? No to nie wie pan, kto panu robi paczkę? No bo teoretycznie zawsze się powinno mówić też, od kogo się dostało. No ja fizycznie, no nie wiedziałem, nie? Patrzę, a tutaj Stefania, nie? No, w ogóle stary, zwariowałem. To mnie tak zmiażdżyło. Z jednej strony mnie zmiażdżyło, a z drugiej strony dało mi tyle radości, że myślałem, że tam się normalnie poryczę pod tymi drzwiami i z tą paczką, nie? Wiesz, byłem tak mega szczęśliwy. To był jeden z najszczęśliwszych dni w moim życiu, wiesz? To była nadzieja. Oni poznali się jeszcze, kiedy ona była bodajże w gimnazjum, więc była bardzo młodą dziewczyną. I ich losy tak mocno się związały, że ona cały ten czas swojej takiej młodości, kiedy przecież była w różnych szkołach pewnie i różnie to życie jej się układało, cały czas była z Sylwkiem, cały czas mu towarzyszyła, aż w końcu doczekała się i są małżeństwem. Pierwszy kontakt, wiesz, nie? Niestety dostaliśmy widzenie tylko przez taką szybkę, nie? I przez telefon. Ciężko było. Wiesz, były łzy w ogóle, no wszystko, było mnóstwo emocji, było w ogóle dużo dramatu. No i ja cały czas mówiłem, że wyjdę szybko i w ogóle, no, ale nie wyszedłem szybko. Stojąc pod bramą więzienia w Wiśniczu i czekając na widzenie ze Sylwestrem, obok mnie oczekuje na widzenie też młoda dziewczyna, blondynka, i tak zacząłem z nią rozmawiać i ona powiada, że chce się spotkać ze swoim znajomym Sylwestrem, no a ja też. No ponieważ ja go widzę częściej, a
Ona ma większe trudności z widzeniami, bo to są 2 godziny na miesiąc. No więc zrezygnowałem ze spotkania ze Sylwestrem, a na to miejsce przyjąłem spotkanie z innym osadzonym. Podszedłem do Sylwka, on już rozmawiał ze swoją znajomą i powiedziałem mu, że spotkałem bardzo sympatyczną osobę. Nie dlatego, że jest blondynką, ale dlatego, że osobowość ma taką pełną kobiecości, czyli prosta postawa, a przy tym jeszcze życzliwa, takie ciepło osobowe. I właśnie ona chyba ta osobowość zadziałała na Sylwestra, że spotykali się, a nasze rozmowy ze Sylwestrem dotyczyły jego spotkań z jego przyszłą żoną, bo trzeba było te sprawy też ustawić na jakiejś płaszczyźnie wzajemnego zaufania, szacunku. Pamiętam, jak opowiadał mi, że chciałby się oświadczyć swojej dziewczynie i zaczął planować, jak kupi pierścionek złoty, jak to zrobi w więzieniu. I ja stanęłam tutaj jako kobieta, przed którą też był czas zaręczyn, był czas chodzenia, był czas oświadczyn i wiem, jak ja bym chciała to wszystko, jak ja to przeżywałam, jak ja chciałabym, żeby to wyglądało. Żeby to było takie no, nie takie w warunkach więziennych na łapu-capu, byle jak, żeby tylko kogoś przywiązać do siebie i zamknąć, tylko w wolności. Jak wyjdę na wolność, powiadają recydywiści, to będę żył inaczej. Ale to jest tylko deklaracja. Natomiast nie ma przysposobienia osobowościowego, czyli nie ma mentalności tej nowej, tylko wychodzi z tymi wszystkimi uwarunkowaniami, jakie stworzyło odbywanie kary. Natomiast on właśnie pod wpływem spotkań, widzeń, swoją sympatią zaczyna myśleć konkretnie. No, a tu są takie właśnie skrzypeczki, oczywiście z grawerem dla mojej żony. 2 miesiące. 2 miesiące roboty, materiał z przemytu, no bo niestety nie można mieć takiego materiału w zakładzie karnym, więc trzeba było kombinować, gdzie to schować i czym to wydłubać, nie? Gdzieś tam podpatrzyłem kiedyś u kogoś, że ktoś robił takie skrzypce, więc sobie trochę porysowałem szkiców, jakby to można było zrobić. Za bardzo nie mogłem znaleźć nigdzie z gazety, żeby sobie skopiować albo z czegoś, żeby mieć jakiś ten materiał, ale gdzieś tam drogą wyobraźni coś takiego, że tak powiem, narysowałem sobie szkic. Później pozdobywałem z więziennej kantyny po skrzynkach, po owocach, bo były takie po prostu drewienka. No i z tych drewienek coś tam się powyskrobywało, powycinało, powykrzywiało, pokleiło. No i jest, no i tak trochę zostało, to już trochę lat ma. On się przedzierał przez różne skorupy życiowe. I one są, no niektóre bardzo trudne do pokonania, bo jego kontakt z najbliższą rodziną dalej nie jest ożywiony. Pójście na łatwiznę jest proste w młodzieńczym wieku ogólnie, nie? Ja też byłem młody i po prostu czułem się taki bezkarny. Nawet jak mnie złapano, to sobie to tak bagatelizowałem, no bo byłem młody, wiedziałem, że jeszcze całe życie przede mną i nie liczyłem na jakieś straszne konsekwencje, nie? Ale z czasem te konsekwencje się powiększają z tego względu, że jeśli się coś tam, powiedzmy, permanentnie działa, idzie się po prostu w tym złym kierunku, czyli się robi taka, mówiąc takim językiem urzędowym, ta recydywa, nie? I już nikt na ciebie nie patrzy przychylnie jako młodocianego, który gdzieś tam jest zagubiony i tak dalej. Pomimo tego, że nawet możesz być zagubiony.
I co jest w tym najgorsze, że to jest taki moment, że po tym pierwszym razie, jeśli nie wyciągniemy jakichś wniosków, to później już jest tak naprawdę coraz gorzej, bo albo się przyzwyczajamy, oswajamy w tym środowisku i tak naprawdę giniemy, że nie zauważamy tych straconych lat. Później jesteśmy tacy zobojętniali. Wcześniej czy później wszyscy się od nas odwracają. To są tylko epizody takich ludzi jak ja, gdzie się ode mnie nikt nie odwrócił, można powiedzieć, że moja żona po prostu przetrwała taki długi czas. Nie znam w sumie oprócz mnie jeszcze jednej osoby, żeby ktoś na kogoś tyle czekał. Zainwestował swój czas, życie i w ogóle wszystko. Jak długo twoja żona czeka? 10 lat. No w sumie można powiedzieć 11. Ale ogólnie uważam ten czas za mega zmarnowany, że życie tak naprawdę jest piękne, nie? Że powiedzmy ta praca w systemie 8-godzinnym, czy czasami nawet powiedzmy tam 9 czy tam ktoś może dłużej robi, wcale nas nie ogranicza, że można żyć tak naprawdę inaczej, można czerpać z życia, można się czuć szczęśliwym, można kochać i być kochany. Po 17 latach ze spędzenia po tej drugiej stronie za kratami, około 20 więzieniach, można powiedzieć, że wszystko wydaje się niemożliwe, nie? Ale jednak nie. Dzisiaj jestem tu jako inny człowiek. Na takiej wyżynie trochę górskiej i trochę duchowej. Więc jeśli ja mogłem, oni też mogą. Mówiąc pojedynczo, ty też możesz, tak?